Gdyby istniała tylko gra, gdzie jako ostatni wampirzy przedstawiciel muszę odbudować wampirze imperium, bo niedobrzy ludzie nas wybili. A nie, czekaj, jest taka gra. Dawaj mi ją! Grę rozpoczynam od stworzenia postaci. W tym przypadku zagramy sobie czerwonowłosą wampirzycą. Wygląda nieźle. Chociaż inna twarzyczka też mnie kusiła, to jednak postawiłem na coś ładniejszego. Swoją podróż zaczynam na wampirzym cmentarzysku. Przedzierając się przez nieumarłych, zdobywam swój pierwszy ekwipunek i przypominam sobie, jak używać wampirzej magii. Jako że kościany miecz to odrobinę za mało, by móc eksplorować cały świat, po opuszczeniu cmentarzyska wytwarzam swój pierwszy pancerz. Niestety jest niekompletny. Do wytworzenia pozostałych rzeczy potrzebuję więcej skór i kości. Z powalonych zwierząt zbieram potrzebne materiały i gaszę swoje pragnienie krwi. Nie jest to najlepsza jakość krwi, ale zawsze coś. Uzupełniam swój pancerz o brakujące elementy, po czym wytwarzam kolejne zestawy broni, potężną maczugę i 2 topory. Wielka maczuga pozwoli mi skutecznie gromadzić pierwsze zasoby, w tym przypadku kamień, a podwójne topory posłużą mi do wykarczowania lasu. Zostaje jeszcze tylko temat esencji krwi, ale tą zdobywam z każdej żywej istoty, którą uda mi się pokonać. A akurat tych w lesie jest niemało, ale przyszedł czas założyć swoje pierwsze siedlisze. Powstanie na ruinach starej fortecy. Muszę tylko oczyścić teren z wilków i starszych zabudowań. Następnie muszę postawić serce zamku. No i podłoga i kilka ścian też się przyda. By dokończyć swoje siedliszcze, potrzebuję mglistego paleniska, które osłoni mnie przed promieniami słońca. I skrzynią na moje skarby też nie pogardzę. Wstaje pierwszy poranek, a gdyby ktoś się zastanawiał, co zrobi ze mną słońce, no to... Jako że opalenista nam nie służy, a surowce jakoś wydobywać trzeba, zostaje mi poruszanie się od cienia do cienia, tak by zabójcze promienie mnie nie dosięgnęły. Na start mój plan był prosty. Za dnia zbieramy surowce, zaś nocą będziemy polować. Z pozostałych zasobów utworzyłem swoją pierwszą trumnę. Tak, wiem, ta do najpiękniejszych nie należy, ale w czymś spać muszę. I dodatkowo tartak w bazie też się przyda, bo do wykonywania pierwszych warsztatów będę potrzebował niestety desek. Jako że światło dnia w tej krainie nie świeci zbyt długo, resztę dnia spędzam na zbieraniu zasobów. Potem stawiam swój pierwszy warsztat i o zmierzchu zaczynam przygotowania do wyprawy. Lepszy pancerz do przetrwania to podstawa i nastaje druga noc. A ja mogę spokojnie wyruszyć na żer. Omijam co potężniejsze maszkary i skupiam się na walce z pobliskimi bandytami. To w ich obozach znajdę lepszej jakości surowce i nie tylko. Na moje szczęście na samym starcie znajduję kościaną kuszę, która przyspieszy mój progres w grze i ułatwi polowanie. Dodatkowo bandyci mieli podstawową skrzynię u siebie w obozie, którą chętnie opróżnię. Mieli także zakładnika, ale niestety miał niską jakość krwi, więc puszczę go tym razem wolno. Kusza na start zadawała dość spore obrażenia, dlatego też postanowiłem jeszcze tej nocy zapolować na trochę większą zwierzynę niż wilki. Moim kolejnym przystankiem była jaskinia niedźwiedzi, które dzięki mojej nowej zabawce nie stanowiły większego problemu i padały jeden po drugim, zapełniając moje kieszenie sporą ilością skór. Swoją drogą, wasz level i umiejętności w V-Rising są uzależnione od giru, który na sobie nosicie. Skądś to znamy, prawda? W drodze powrotnej do bazy pozyskiwałem większą ilość budulca, bo to dzięki niemu będę mógł postawić solidniejsze mury swojego zamczyska. A dzięki temu, że stwory na mapie walczą ze sobą, to od czasu do czasu miałem szansę dobić nawet te bestie, których pokonanie zajęłoby mi dłuższą chwilę. Widzicie tego łosia? Zapamiętajcie go, bo jeszcze do niego w przyszłości wrócimy. Dlatego, że na ten moment jeszcze nie wiedziałem, że ta czerwona poświata to znak najwyższej jakości krwi. Wstawał już poranek, a więc pora wrócić do mojego wampirzego siedliszcza. Dzięki zebranym i przetworzonym zasobom dokańczam ulepszanie pancerza, jak i broni. Wytwarzam także swoją pierwszą włócznię i tak, od razu ją ulepszam. Nie rozumiem, czemu gra nie daje na samym początku możliwości wytworzenia tej broni. Rozbudowuję swój skład zapasów i nadchodzi pora na postawienie swojego pierwszego pieca hutniczego. Ale czekaj, potrzebujemy do niego miedzi. Także nie tracąc czasu, od razu po nią ruszam. Zbieram potrzebną ilość, nawet z naddatkiem. I z nadejściem trzeciej nocy znów spotykam naszego starego znajomego łosia, który okazuje się mieć 91% krew. Prawie najwyższą jakość. Spytasz, po co mi ta krew o najwyższej jakości? No między innymi po to, by się nią pożywić i dzięki temu zyskać dodatkowe buffy na start. Tak, jako że miał 91% krew, odblokował mi od razu 4 buffy w kategorii stworzenia. Jako że mój pasek zdrowia, jak i szybkość zostały zwiększone, nie tracę czasu, wracam do
do bazy, buduję swój pierwszy piec, a że przetapianie chwilę potrwa, wyruszam na polowanie. Mniejsi jak i więksi przeciwnicy nie stanowią już dla mnie większego zagrożenia. Śmiało mogę podjąć się zdobywania wiedzy z większych przeciwników. Tylko jeszcze wrócę do bazy, bo przecież nie będę polował za dnia. Wytwarzam pierścień krwawej kości, który zwiększy moją siłę zaklęć. I mogę w końcu wziąć się za zdobywanie wiedzy. Ja uzyskuję poprzez pożeranie co mocniejszych stworzeń, jak i ludzi, żeby zdobyć schematy broni i nowych stanowisk warsztatowych. Pierwszy na mojej liście będzie wielki biały wilk alfa, który po ubiciu da mi moc zmiany w wilka, która pozwoli mi niepostrzeżenie przemieszczać się po lesie. No i jeszcze wytworzę sobie tylko miedziany miecz, co by walka była przyjemniejsza. I wyruszam w stronę wilka jeszcze przed rozpoczęciem kolejnej nocy. Prowadzi mnie żądza krwi V. Jest to przydatna umiejętność, ponieważ nie każdy wróg siedzi w swojej stałej bazie. Niektórych z nich będziemy musieli wytropić i odszukać na mapie, z tego względu, że wędrują po niej. A co tyczy się naszego wilka, ten akurat stacjonuje w jednym miejscu, w okolicy wilczych jaskiń. Nadchodzi 4. noc, a wilk już na mnie czeka. Wielki biały wilk nie stanowił większego zagrożenia, pochłaniam jego esencję od razu, czym odblokowuję sobie nową moc. Ale jako, że noc jest jeszcze młoda, postanowiłem polować dalej. Moim kolejnym celem była lodowa łuczniczka, ale jako, że mój instynkt nieraz mnie zawodzi, to trafiłem najpierw na obozowisko drwali. Czyszczę je skrzętnie z pomniejszych przeciwników i zbieram co się tylko da. Aż tu nagle trafiam na innego posiadacza krwi V, Rufusa Brygadzistę, który może nie jest lodowym strzelcem, ale też przylać potrafi. No i ma kuszę. I co najważniejsze, odkrywa przede mną tajemnicę, że bossowie w tej grze potrafią mieć 2 fazy podczas walki. Może na początku wydają się dość łatwi, ale z czasem pokazują nam tak naprawdę, na co ich stać. No niestety, i ty, panie brygadzisto, musisz w końcu polec. Dzięki niemu zyskuję wiedzę na temat obróbki drewna i schemat na lepszą kuszę. No i w jednej ze skrzyń w jego obozie znajduję topory drwala, które nieznacznie podnoszą ilość pozyskiwanego surowca ze ścinanych drzew. I tutaj mały przerywnik w grze. Występuje kilka typów takich narzędzi, ale nigdy nie dostaniecie na przykład jednocześnie młota górniczego i toporów drwala. W tej samej grze na start. Tak, sprawdzałem to na 2 różnych save'ach. Te narzędzia lecą totalnie losowo, w losowych miejscach i w losowych momentach. Także warto je zebrać. Wracając, dodatkowo za powalanie niektórych bossów dostajemy punkty do wydania w drzewku magii. A akurat za zabicie Rufusa dostałem punkt do magii krwi. Smakowicie. Ale jako, że noc była jeszcze młoda, no to postanawiam dalej kontynuować moje poszukiwania. I takim oto sposobem trafiam na obóz traperów. Jednakże noc już powoli dobiegała końca, a moje zapasy krwi bardzo się skurczyły. Ale ja postanowiłem się nie poddawać i podjąłem próbę walki z lodową łuczniczką. I niestety ta walka okazała się błędem. Bo widzicie, nie dość, że podczas walki wstało słońce i mogłem walczyć tylko w cieniu, to głód powodował, że nie mogłem się regenerować. I przed walką straciłem trochę punktów życia. A co najgorsze, no niestety nie podołałem i poległem. Ale nie ma problemu, wampirzy portal jest blisko i możemy wrócić w tej samej chwili do walki. Musiałem podejść do pojedynku zupełnie inaczej. Tym razem postanowiłem zakraść się do jednego z namiotów w obozie, pokonać podstawowych strażników i zwabić moją przyszłą ofiarę do wejścia w zacienione miejsce. Na moje szczęście mój przeciwnik okazał się totalną ciapą i wejście do namiotu na samym starcie totalnie ją przerosło. Ale już kiedy weszła, była bezradna i przyjmowała cios za ciosem. Dzięki pozyskanej krwi z lodowej przeciwniczki mogłem zacząć oprawiać zgromadzone skóry i wytwarzać lepsze pancerze. Ale został mi jeszcze jeden cel. Niejaki Erlon Miażdżyciel, więc postanowiłem, że zanim wrócę do bazy, fajnie by było zdobyć jeszcze jego krew. Tym bardziej, że dzięki niemu poznam przepisy na lepsze skrzynie.
Nadchodzi noc piąta, ale tym razem księżycowy blask w tym starciu nie będzie mi aż tak potrzebny, bo okazuje się, że przyszłe starcie miało odbyć się w środku kopalni miedzi, z której tak naprawdę mogę wyjść zwycięsko i dodatkowo wynieść sporo surowca. Nie mogłem przepuścić sobie na ten moment takiej okazji. Dodatkowo, oprócz dużej ilości miedzi, w samej kopalni czekała na mnie jeszcze złota skrzynia. I tutaj mała pauza. Złote skrzynie możecie znaleźć wszędzie. Pojawiają się losowo i w zależności od tego, gdzie się znajdują, lód może być większy lub też mniejszy. Głównie liczy się poziom lokacji, w której ją znajdziecie. Ale wróćmy do przygody. W środku złotej skrzyni znajduję swój pierwszy boost do zaklęć, który skraca mi odnawianie mojego wampirzego pocisku o 9%. Bardzo przydatne, tym bardziej, że za chwilę mam zacząć walkę z kolejnym bossem, który jak się okazuje włada niszczycielską magią chaosu, którą planuję wykorzystać. Bo widzicie, z każdym topnięciem w ziemię Erlond Miażdżyciel był w stanie rozbijać skały. Tylko głupi by tak naprawdę z tego nie skorzystał. I takim oto sposobem, prócz pozyskania wiedzy z krwi Erlonda, mogłem też cieszyć się dodatkowymi 6 stakami miedzi. No i książki ze schematami też w międzyczasie wypadły. One akurat dają mi pojedyncze schematy na bronię i tym podobne rzeczy. Po wykonanych misjach pora już wracać, tylko trzeba pamiętać, by być ostrożnym. Bo tak jak mówiłem, w okolicy lubią pętać się mocniejsi posiadaczy krwi V. Dzięki pozyskanej wiedzy wytwarzam pierwszą pelerynę, stawiam stanowisko do garbowania skór i stół badawczy, by móc odblokować nowe schematy z pozyskanych ksiąg. No chyba, że też mamy dość papieru, wtedy możemy odblokować losowy schemat. A moje prowizoryczne siedliszcze wygląda coraz lepiej. Ale warto by było zadbać o większą ilość surowców, bo kiedy nadejdzie już czas, trzeba będzie zacząć stawiać kamienne ściany. Ale do tego celu potrzebuję rozdrabniarki do kamienia. Ale żeby ją wytworzyć, potrzebuję akurat osełek. I tu są dwa sposoby na pozyskanie ich. Można je wytworzyć, ale niestety schematu na nie nie posiadam i są dość kosztowne, a drugim sposobem jest to, że możemy je ukraść, bądź też wydropić w walce. I chyba nie muszę mówić, co wybrałem. Ale zanim wyruszę, całą 6. noc poświęciłem na zbieranie i przetwarzanie surowców. Ze zgromadzonych dóbr wytworzyłem potężny skórzany pancerz i udoskonaliłem swoje bronie. Teraz wyglądam jak prawdziwy wampirzy łowca. Łowczyni. Ulepszam serce zamku do poziomu 2, co pozwoli mi w przyszłości zajmować więcej parceli lub też przenieść moją fortecę, bez przenoszenia każdej rzeczy po kolei. I ponownie wyruszam na polowanie. Tym razem potrzebuję osełek. W jednym z pomniejszych obozów mogę znaleźć ich niewielką ilość, ale po wyeliminowaniu wszystkich strażników i zebraniu całego łupu, okazuje się, że strasznie ich tam mało. I mogę z nich postawić zaledwie jedną maszynę. No niestety, liczyłem na trochę więcej, bo chciałem postawić akurat 2, więc postanowiłem, że tej nocy, czyli nocy 7, wyruszę jeszcze na zbrojownię bandytów. Nie powiem, była bardzo dobrze strzeżona. Tamtejsi bandyci napsuli mi dość sporo krwi. Ale nie ma tego złego, bo w ich beczkach, skrzyniach, jak i z samych bandytów leciało pełno osełek. Szabrowanie ich obozu zajęło mi resztę nocy. A o poranku zorientowałem się, że w ich szeregach znajduje się jedna osoba z krwią V. Niewiele myśląc i nie zważając na promienie słońca, ruszyłem do walki. Muszę powiedzieć, że była zacięta, bo zbrojmistrz Grayson nie był łatwym przeciwnikiem. Całe pole walki zapełniał spowalniającymi mnie kolczastymi pułapkami. Dodatkowo jego potężny cios młotem zadawał niemałe obrażenia. A gdyby tego jeszcze było mało, mógł mnie co jakiś czas łapać na swoje potrójne łańcuchy i przyciągać w swoją stronę. Ale łup z niego był warty zachodu. Podłoga warsztatowa, która podniesie wydajność moich maszyn. No i oczywiście receptura na osełki. No kto by się na to nie skusił? Walka była zażarta, ale niestety w pierwszym starciu musiałem polec. Pan zbrojmistrz okazał się silniejszy. Ale jako, że nie mogłem już porzucić swoich łupów i bardzo potrzebowałem tych osełek, postanowiłem spróbować jeszcze raz. I pora na starcie numer 2, tylko tym razem naszemu zbrojmistrzowi słońce nie mogło już pomagać, bo nadeszła 8. noc, która pomogła mi zdominować pole walki i przechylić szal zwycięstwa na moją stronę. Po
pokonaniu zbrojmistrza i wchłonięciu jego esencji odzyskałem utracone dobra. Plus dodatkowe schematy też się przydadzą. A na sam koniec postanowiłem wyczyścić obóz i jeszcze raz do czysta. Dzięki czemu finalnie udało mi się zgromadzić 14 osełek, które przybliżyły mnie bardzo do budowy mojego własnego zamku. Teraz tylko zostaje powrócić i cieszyć się nowymi zabawkami.